Czy polski rząd możemy porównać do Talibanu? Co Kościół mówi o sytuacji uchodźców w Usnarzu Górnym? Co ma Przemysław Czarnek wspólnego z energią atomową? Co orzeł ma wspólnego ze zdechłą kurą? Na te i inne pytania odpowiemy już za chwilę w mazurskim, wyjazdowym, jak widzicie, wydaniu programu w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, czwartek. Ale słuchaj, Orłoś, uspokój się, chłopie. Maciej Orłoś, zapraszam. Od czego by tu zacząć, żeby nie zacząć od przekleństw? No, kurka wodna chyba się nie da. No właśnie, o sytuacji migrantów przy granicy z Polską za chwilę, najpierw o kilku innych sprawach. Wiecie, co będzie modne w nadchodzącym sezonie? Ja chyba wiem. Protesty. 11 września w Warszawie przemarsz organizują przedstawiciele różnych zawodów medycznych, którzy walczą o poprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Jak jest fatalna, przede wszystkim kadrowo, pokazuje przypadek anestezjologa z Wałbrzycha, który zmarł i, jak twierdzą jego koledzy, walnie się do tego przyczyniło to, że w ostatnim czasie pracował po 100 godzin tygodniowo. Tak, w zawodach medycznych tyle się pracuje. Dlaczego? Bo inaczej połowa placówek w ogóle nie mogłaby istnieć. Tak bardzo nam brakuje personelu w kraju. A już teraz protestują rolnicy. Agrounia w tym tygodniu zastosowała metodę znaną ze złotych czasów samoobrony i Andrzeja Leppera – blokowanie dróg. Jednym z głównych powodów protestów jest indolencja rządzących w sprawie walki z epidemią, tym razem nie koronawirusa, a ASF, choroby dziesiątkującej hodowlę świń. Tak więc uważajcie na drogach, a jeśli wybieracie objazdy gorszymi drogami, pamiętajcie, żeby zachować szczególną ostrożność. No i oczywiście warto się ubezpieczyć. A w wyborze polisy może pomóc porównywarka rankomat.pl, z pomocą której możecie wybrać idealną dla siebie polisę. Porównywarka pozwala uwzględnić kilkadziesiąt różnych kryteriów, jak na przykład udział własny AC, naprawa na częściach zamiennych lub oryginalnych. Specjalnie dla Was mam kod na zwrot 150 zł przy zakupie ubezpieczenia OC. Szczegóły w opisie filmu. A teraz migranci. Podobno nowy talibański przywódca Afganistanu na głosy krytyki, że reprezentowana przez niego władza nie przestrzega międzynarodowych standardów praw człowieka i praworządności, powiedział tak: nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć. A na wieść o tłumach rodaków próbujących dostać się na lotnisko w Kabulu, by w panice opuścić kraj, jedna z tamtejszych polityczek związanych z rządzącym ugrupowaniem odpowiedziała pogardliwie: niech jadą. A nie, przepraszam, to były słowa Andrzeja Dudy i posłanki PiS Józefy Hreniewicz. Żeby nie było wątpliwości, nie chcę porównywać naszych rządzących do talibów, nawet jeśli przylgnęło do nich kiedyś miano kato Talibanu. Jest wiele przyczyn, dla których porównywanie naszego rządu do talibów nie ma sensu, tak jak nie ma sensu porównywanie obecnego ustroju z PRL-em, bo nawet jeśli tu i ówdzie można widzieć podobieństwa, patrz TVP, to poza tym jednak żyjemy w innym kraju, w którym można znacznie więcej niż można było za PRL-u. I tak samo nie jest uprawnione porównywanie Polski do Afganistanu. Ale, tak teraz przewrotnie powiem, porównanie nie jest trafne także dlatego, że talibowie chyba wiedzą, do czego dążą, a nasi rządzący nie wiedzą. Partia ludzi, która z lękiem wygląda poza własne podwórko, a kompleksy i niedostatki ogłady w polityce międzynarodowej leczy arogancją i manią wielkości, zachowuje się w obliczu realnych wyzwań jak pijane dziecko we mgle. Sytuacja migrantów na granicy polsko-białoruskiej jest tego idealnym przykładem. Te obrazki strażników granicznych zasłaniających, koczujących tam przybyszów z Bliskiego i nieco dalszego wschodu są idealną metaforą tego, że PiS po prostu uważa, że jak zasłoni oczy, to niektóre problemy znikną. Ponieważ impas się przedłuża, a doniesienia o stanie zdrowia imigrantów nie napawają optymizmem, to obawiam się, że te życzenia naszej prawicy w tragiczny sposób mogą się spełnić. Nie twierdzę, że wiem, jak te kwestie rozwiązać, ale też nie jestem prezydentem, premierem czy ministrem spraw wewnętrznych albo wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Jestem tu w WTS publicystą. I publicystycznie mogę wam powiedzieć, że na pewno jest w tych działaniach rządu coś nie tak. Od polityków na najwyższym szczeblu należałoby oczekiwać, że przedstawią jakiś pomysł, zamiast chować głowy pod kołdrami. I jeszcze powiem krótko o głośnych słowach Władysława Frasyniuka o śmieciach. Jak dobrze wiecie, nie jestem zwolennikiem obecnej ekipy rządzącej. Nie jestem zwolennikiem, to oczywiście delikatnie powiedziane. Natomiast uważam,
że trzeba ważyć słowa. Nie można szeregowych żołnierzy nazywać śmieciami, bo oni wykonują rozkazy. Są żołnierzami, wykonują rozkazy. W wojsku, w służbach mundurowych wykonują rozkazy. Oczywiście są zapewne sytuacje, w których przyzwoity człowiek nie powinien wykonać rozkazu, choćby miał ponieść poważne konsekwencje. Ale pytanie, gdzie są granice? W jakim momencie szeregowy żołnierz czy funkcjonariusz nie powinien wykonać rozkazu? Podobnie zresztą myślę o porównaniu polskich żołnierzy na granicy z Białorusią do SS, bo i takie porównanie pojawiło się w przestrzeni publicznej, w mediach. Jak powiedział mi pewien starszy człowiek pamiętający wojnę, żołnierze SS po prostu rozstrzelaliby migrantów i tyle. Koniec moich dygresji, ale nie koniec wątku tych biednych ludzi koczujących przy polskiej granicy, używanych jako narzędzie prowokacji przez pana Łukaszenkę, tego, który, jak sam twierdzi, wygrał ubiegłoroczne wybory prezydenckie na Białorusi. Oczywiście wiem, że naszym kochanym rządzącym jest na rękę, żeby ten problem przy granicy się wydłużał, a najlepiej, żeby się wydłużył jeszcze kilka lat, tak żeby to ich następcy musieli sobie z nim radzić. A tymczasem oni na plecach nieszczęsnych migrantów zdobędą sobie kolejnych kilka procent poparcia, bo przecież rasistów, którzy nie tylko tych migrantów za nic by do Polski nie wpuścili, trochę w kraju mamy. I to jest właśnie różnica między politykami a tak zwanymi państwowcami. Politycy myślą o tym, jak się utrzymać u władzy, państwowcy myślą, jak rozwiązywać problemy. Udawanie, że problem rozwiąże się sam, to najgorsze, co można zrobić. Państwowców brakuje też, uwaga, to może być dla was zaskoczenie, w TVP, która oczywiście tworzy żyzny grunt pod pisowską propagandę i ten żyzny grunt, jak i w rolnictwie, jest tworzony z udziałem, nie bójmy się tego określenia, gnojówki. Zauważył to nawet adorowany przez telewizję Jacka Kurskiego Kościół katolicki. Media powinny budować kulturę spotkania, a nie rozsiewać uprzedzenia i tworzyć atmosferę zagrożenia. Dlatego prosimy dziennikarzy i reporterów o rzetelne relacjonowanie sytuacji uchodźców i imigrantów. Podsycanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym. Antyuchodźcze czy antyimigracyjne narracje mają wpływ na życie konkretnych osób. Są one także rujnujące dla prób odpowiedzialnego, wspólnotowego namysłu nad możliwościami odpowiedzi na złożone problemy migracyjne. Żaden przekaz medialny relacjonujący nawet najtrudniejsze sprawy nie może prowadzić do pogardy dla migranta. Tak napisała w komunikacie w sprawie uchodźców docierających do Polski Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek. To, że słowa są skierowane do mediów prawicowych i prorządowych, chyba wątpliwości nie macie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wspomnianą przeze mnie ostatnio wypowiedź pracownika TVP Przemysława Wenerskiego, który imigrantów nazwał bronią biologiczną. Komunikat episkopatu jest bardzo krzepiący, wskazujący, że w tej instytucji są jeszcze ludzie, którzy jeszcze nie całkiem oddali się na usługi partii rządzącej. Ale polscy hierarchowie mają co nieco na swoim sumieniu, jeśli chodzi o schlebianie, a nawet opieranie się na ludziach, którzy myślą w sposób niechrześcijański i egoistyczny. Niektórzy duchowni nawet nieśmiało to przyznają. Kardynał Kazimierz Nycz w wywiadzie dla portalu Deon mówił o potrzebie szczepień i swoim osobistym zaufaniu do głosu fachowców, którzy potwierdzają ich konieczność szczepień, a także o tym, że niestety osoby głęboko wierzące jednocześnie szczepić się często nie chcą. Widać ścisłą korelację między szczepieniami a poziomem religijności czy z wynikami głosowania. Czasem się wstydzę, że taka korelacja jest, stwierdził duchowny. Amen. Jeszcze jedno. Na facebookowym profilu Mariusza Szczygła znalazłem podsumowanie i fragmenty wypowiedzi księdza Kazimierza Bema w TOK FM, a wśród nich fragment taki. Gdyby sytuację z historii o miłosiernym Samarytaninie sprowadzić do Polski, to nie tylko, że nie pomógł obcemu i nie dał mu wody, ale jeszcze otoczył drutem kolczastym. Dobrze, że ten człowiek z Biblii spotkał miłosiernego Samarytanina, a nie Polaka. Orłoś, jak możesz tak szkalować Polskę i Kościół katolicki? To nie ja, to ksiądz Kazimierz Bem.
Wracając do państwowców zdolnych rozwiązywać realne problemy. Przemysław Czarnek. Właściwie to powinno wystarczyć za puentę dowcipu. Ale pociągnijmy jeszcze ten wdzięczny temat. Przemysław Czarnek już chyba uznał, że w systemie edukacji rozpieprzył wszystko, co było do spieprzenia, bo teraz ma dodatkową fuchę. Został wiceszefem Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych chłodzonych siłą modlitwy. Przesadziłem. Chłodzonych gazem. Inaczej mówiąc, Czarnek zaangażował się w budowę elektrowni atomowej w Polsce. Mam nadzieję, że wytypował już specjalną grupę teologów, najlepiej związanych z Radiem Maryja i telewizją Trwam Tadeusza Rydzyka, która to grupa przeanalizuje ten ciekawy problem. Ta decyzja personalna wskazuje jednoznacznie, że PiS wyznaje zasadę po nas choćby potop, albo, co w tym przypadku jest bardziej prawdopodobne, zagłada nuklearna. Podobno Czarnek już zgłosił wątpliwości co do natury reakcji termojądrowej. Jego zdaniem nie powinno się rozszczepiać atomowego jądra. Źle mu się to kojarzy. To oczywiście żart, ale prawdopodobny, bo wyobraźcie sobie, że jednemu z radnych Pszczyny nie podobają się kolorowe parasolki, bo kojarzą się mu z LGBT. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, ile kosztuje nas, podatników gminy Pszczyna, inscenizacja tęczowej flagi pod przykrywką kolorowych parasoli, grzmiał Rafał Wróbel podczas sesji Rady Miasta. Ta rzekoma inscenizacja tęczowej flagi wyglądała tak. Domyślam się, że radny Wróbel należy do tych, którzy szafują słowem zboczeniec. A jak wy byście nazwali człowieka, któremu wszystko się kojarzy? Zachowanie polityka z Pszczyny pokazuje jeszcze jedno, że w Polsce nie może być ładnie, musi być szaro i brzydko. Zaczynam mieć podejrzenie, że politykom prawicy osoby LGBT przeszkadzają nie dlatego, że żyją niezgodnie z ich przekonaniami religijnymi, ale dlatego, że się ubierają na kolorowo, co razi ich poczucie estetyki. O, przepraszam. Oczywiście nie wszystko w Polsce musi być szare i smutne. Może być jeszcze biało-czerwone. I dlatego polska reprezentantka na konkursie Miss Supranational 2021 wystartowała w biało-czerwonym stroju. Nic by oczywiście w tym nie było złego, gdyby nie przyczepiła jej się do sukni martwa kura. Ten zaskakujący pokaz sztuki nowoczesnej nie znalazł jednak zrozumienia wśród komentatorów, którzy w stroju Natalii Balickiej dopatrywali się nieudolnego odwzorowania naszego godła. Smaczku całej historii dodaje fakt, że projektantką sukni była Ela Piorun. Tak, ta Ela Piorun, która szyje stroje dla Agaty Dudy. No i oby naszej pierwszej damie też nie doszyła jakiegoś martwego zwierzęcia. Mamy już w Polsce damę z gronostajem, zresztą żywym, choć namalowanym, i wystarczy. Dosyć gadania, teraz chwila muzyki. Inna sprawa, że zanim zabrzmi muzyka, Antoś i tak coś, jak zawsze, powie. Mam nadzieję, że wspomni o genialnym perkusiście genialnych Rolling Stonesów Charlie Wattie, który zmarł kilka dni temu. Antosiu? Witam dziś w dziale muzycznym smutne wiadomości ze świata muzyki. Zmarł Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones. Znany jako najspokojniejszy członek zespołu, wybitny perkusista i wielki fan koni w Janowie Podlaskim. W przeciwieństwie do PiS-u, który tych koni szczerze nienawidzi. A teraz czas na piosenkę. Dziś posłuchamy sobie utworu wykonawcy, który po wielu, wielu latach wielkiej miłości do muzyki wreszcie się odważył i zadebiutował, więc tym bardziej jestem ciekaw waszego zdania. Projekt współtworzy para. Jeden gra, śpiewa i komponuje, a drugi zajmuje się stroną wizualną. Jak w muzyce, tak i w życiu. Przed wami Pampusz w utworze Pierdolę to. Się po głowie rozwiązuje ten dylemat, czy wysłać wiadomość jeszcze raz, czy odwrócić się od niechcenia. Mówiłem już dziś o ubezpieczeniach i teraz na chwilę do nich wracam. Czasem warto mieć jakieś nietypowe ubezpieczenie. Zawsze się może okazać, że kiedyś w zamierzchłych czasach zrobiliśmy coś, co dziś nie byłoby już uznawane za tak normalne i niewinne. Jak na przykład zdjęcie Bobasa w basenie. Zespół Nirvana
Został zaskarżony przez bohatera słynnego zdjęcia z okładki ich płyty Nevermind z 1991 roku. Ówczesny Bobas, a dzisiejszy dorosły Spencer Elden uważa, że został wykorzystany, a zdjęcie na dodatek wykazuje znamiona dziecięcej pornografii. Nirvana już nie gra, od kiedy Kurt Cobain odszedł z tego ładowu w tragicznych okolicznościach, ale jej członkowie jeszcze żyją, więc muszą teraz wypić to piwo, którego naważyli. Albo nie naważyli. Na tym etapie trudno stwierdzić, a zresztą nevermind. Nie nam to oceniać. Pamiętajcie o obserwowaniu mojego fanpage'a na Facebooku, subskrybowaniu kanału na YouTubie, patronowaniu WTS-owi na patronite.pl. Zobaczymy się już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam z Mazur.